Zwłoki i wrak są rozrzucone w promieniu ponad 1,5 kilometra. Samolot został całkowicie zniszczony. To jedna z największych zagadek nadprzyrodzonych. 29 grudnia 1972 roku lot Eastern Airlines 401 rozbił się na Everglades, na Florydzie. Zginęło 101 ludzi, ale to dopiero początek. Wkrótce duchy zaczęły nawiedzać bagna i inne samoloty. Podobno na miejscu katastrofy pojawiają się duchy pilota i mechanika pokładowego. 50 lat później, w rocznicę katastrofy, pierwszy raz spróbujemy nawiązać kontakt z duchami lotu 401. Czarna. Powiedział dosłownie, czarna skrzynka. Spróbujmy poznać straszliwą prawdę o wydarzeniach z tamtej nocy. Wciąż słyszę krzyczącą kobietę. Duchy z lotu 401. Dziękuję. 203, ujęcie pierwsze. Jestem Ron Infantino. Przeżyłem katastrofę lotu 401. Opowiedz nam o początku tego dnia, gdzie ty i twoja żona Lily wsiedliście do samolotu LOT 401. Lily miała urodziny 7 grudnia. 9 grudnia wzięliśmy ślub. Zaczynaliśmy nowe życie. Lily miała świetną pracę w radzie szkolnej. Była kochaną, piękną kobietą. Uwielbialiśmy wspólne życie. Wracaliśmy do Miami z miesiąca miodowego. To był nowy samolot. Powiedziałem, spójrz, kochanie, jaki jest piękny. Była pod wrażeniem. Miał tapicerkę w różnych kolorach i piękny bar. To było dzieło sztuki. Proszę złożyć stolik i zapiąć pasy. W Nowym Jorku świetnie się bawiłem. Cudownie. Wciąż w to nie wierzę. Muszę się przyzwyczaić, że jestem panią Infantino. Dzień dobry, lot 401, mówi kapitan Love. Dolatujemy do Miami. Temperatura wynosi 25 stopni. Przygotowujemy się do lądowania i jak zawsze dziękujemy za wybór Eastern. Zdążę do łazienki? Spytam. Przepraszam. Zdążę skorzystać z toalety? Byle szybko. Dziękuję. Zabiorę szklanki. Dzięki. Żyroskop kierunkowy wyrównany? Tak. Prawe światła? Sprawdzone. Lewe światła? Sprawdzone. Podwozie? Podwozie? Chyba słyszałem koła, ale kontrolka się nie świeci. Pewnie żarówka się przepaliła. Ripo, zejdź na dół i sprawdź, co się dzieje. Przekażę informację przez radio. 401 do wieży w Miami. Musimy zawrócić i zrobić nowe podejście. Pojawiła się usterka. Lot przebiegał bez problemów, bez turbulencji.
Nie mieliśmy pojęcia, co się dzieje w kokpicie. Nawet personel pokładowy nie wiedział. Ripo się odzywał? Czemu to tyle trwa? Ale piloci nie znali skali problemów. Teraz ja jestem mechanikiem? Wciąż jest gorąco. Coś się dzieje z wysokościomierzem. Powinniśmy być na 2000 stóp, a jesteśmy na 900. Za nisko. Za blisko gruntu. Ripo, gdzie jesteś? Co tu się dzieje? Obudziłem się na Everglades. Woda sięgała mi brody. Siedziałem w fotelu bez ubrań. Wszędzie wokół panowała martwa cisza. Mój Boże, rozbiliśmy się. O nie. Rozbiliśmy się. Lily? Ron nigdy więcej nie zobaczył żony. Tej nocy zginęło 101 osób. 101 dusz zostało na bagnach. Mój Boże, rozbiliśmy się. Pięćdziesiąt lat później. Współcześnie. Everglades, Floryda. Extreme Aviation, centrum dochodzenia. Nazywam się Steve Shippy. Jestem na Everglades, koło Miami. W przeddzień 50. rocznicy chcę zbadać katastrofę lotu Eastern Airlines 401. Zabrałem ze sobą ekipę filmową. 29 grudnia 1972 roku L-1011 wyruszył z JFK do Miami. Lot przebiegał bez zakłóceń aż do podejścia do lądowania. Tuż przed lądowaniem pojawił się problem z kontrolką podwozia. Pilot, kapitan Bob Loft, tak zafiksował się na tym problemie, że nieświadomie wyłączył autopilota i samolot zszedł z wysokości 2000 stóp do 900 i rozbił się na bagnach. Ta katastrofa zmieniła wszystko. Ta żółta chorągiewka symbolizuje ofiary. Samolot uderzył w bagno w tym miejscu i wielokrotnie się obrócił. Ze 176 osób przeżyło jedynie 75. Ale kilka miesięcy po katastrofie lokalni mieszkańcy, personel pokładowy, a nawet piloci zaczęli widywać zjawy ofiar tych tragicznych wydarzeń. Aktywność paranormalna nie ustała. Nocą miejscowi słyszą krzyki na bagnach. Mają wrażenie, że są obserwowani, a nawet widują zjawy. Czy bagna wciąż są nawiedzone? Niemal 50 lat po katastrofie sprawdza to ze światowej sławy medium Cindy Kazą. Udaje się na spotkanie z Cindy. Wybieramy się 25 km od brzegu w głąb Everglades.
Ja wiem, gdzie jest wrak lotu 401, ale Cindy nie. Nie chcę, by taka wiedza wpłynęła na jej doświadczenia. Przekonam się, co wyczuje i czy odkryje, gdzie doszło do katastrofy. To gdzieś tutaj. Już na mnie czeka. Cześć, Cindy. Jak leci? W porządku. Cieszę się, że dotarłaś. Ślizgacz zabierze nas w głąb Everglades. Lepiej popłynąć za dnia, bo to niebezpieczny rejon. Aligatory, węże, wiele różnych zagrożeń. Zobaczymy, czy uda ci się znaleźć to miejsce. Płyniemy? Jasne. To w drogę. Trochę się niepokoję, bo to bardzo niebezpieczne rozlewiska. Martwię się, w końcu płyniemy na wielkie cmentarzysko. Zginęła tam ponad 100 ludzi. Zawsze chciałam zająć się jakąś starą sprawą. Już teraz czuję grozę. Zginęło tu wielu ludzi i wyczuwalny jest ogromny smutek. Widzisz tego aligatora? Tak, tuż przy łodzi. Przed nami 3 miliony hektarów Everglades. Przywiozłem cię w pobliże miejsca katastrofy. Spróbujesz je wskazać. Katastrofa lotnicza w takim miejscu musi być szczególnie straszna. Racja. Rozbitkowie czuli się bezsilni, sami w zupełnym pustkowiu. Przyciągają mnie 2 miejsca, ale na pewno są w tamtym kierunku. To prawda. Tam doszło do katastrofy. Możemy przedostać się przez trawę? Warto się tu rozejrzeć. Cindy chce zbadać groblę, na której zatrzymał się samolot. Chodźmy dalej tędy. Czuję, że pójdziemy dalej w tamtą stronę? Dziwne. Czuję, że to tu, ale przyciągają mnie też tamte drzewa. Trafiłaś w 10. Samolot uderzył o bagno i rozpadł się na części. Większość wylądowała w tych 2 miejscach. Musimy znaleźć fragmenty. Jakby było tu wiele elementów układanki. To dziwne. Widzę jeden fotel i ramię. Potem fragment skrzydła, okno albo drzwi. Widzę różne części samolotu. Zrobię pomiary psychometryczne. Dotknę grobli i poczekam, aż spłyną do mnie obrazy. Błagam, pomocy. Wciąż słyszę krzyczącą kobietę. Nie.
Z tamtym miejscem związana jest pamięć. Słyszę krzyczącą kobietę. To ofiara katastrofy? Tak. Na pewno jest z nią związana. Moje dziecko. Słyszę ją. To kobieta, która zmarła, zostawiając tu dziecko. Bardzo smutne. Mamy doniesienia o krzyczącej kobiecie. Nawiedza te okolice, bo wyraźnie ją słyszę. Skupisz się na momencie katastrofy? Jakieś światło nie działa prawidłowo. Sama nie wiem. Widzę te lampki. Piloci myśleli, że podwozie nie działa. Czuli, że koła się wysunęły, ale lampka się nie zapaliła. Dlatego tu krążyli. To właśnie to. Drobna usterka doprowadziła do katastrofy. To znana historia, wiele o niej mówiono. Ale część tej prawdy nie została ujawniona albo nie przedstawiono jej w pełni. Kryje się w niej coś więcej niż nam się wydaje. I właśnie tę prawdę spróbujemy odkryć. Teraz porozmawiam z ludźmi z miasteczka, a potem wrócimy tu, by przeprowadzić pełne dochodzenie. Pewnie nocą jest tu niebezpiecznie. I to bardzo. Cindy już nawiązała kontakt z duchami, a ja w miasteczku spotkam się z Mercy, stewardessą sferalnego lotu, i spytam, co dokładnie się wtedy stało. Mimo upływu 50 lat nie zapomniano tu ani o katastrofie, ani o jej ofiarach. To było po północy 29 grudnia 1972 roku. W tym czasie była to największa taka katastrofa. Tak wygląda bagno w świetle dziennym. Samolot spadł z prędkością 365 km na godzinę. Do katastrofy doszło na Everglades. Samolot trzykrotnie się przewrócił, rozpadając się na kawałki. Zatrzymał się po uderzeniu o groblę. Tę samą, na której dziś staliśmy. Wrak i zwłoki rozrzucone są w promieniu 1,5 kilometra. Z pomocą przypłynęli mieszkańcy okolicy na ślizgaczach. To oni doprowadzili ratowników na miejsce. Zginęło 101 osób. Katastrofę przeżyło 75 ludzi. Trudno mi sobie wyobrazić, przez co przeszli. Chcę porozmawiać z Mercy o katastrofie i o tym, co się działo później. To pewnie tu. Dom Mercy. Hey, Mercy. Cześć, Mercy. Hi. Hey, how you doing? Co słychać? Fine, it's good to see you. Miło Cię widzieć. Mnie również. Thanks so much for Dzięki, że zgodziłaś się na rozmowę. and share some information in your story. Jak długo pracowałaś dla Eastern I Airlines? was a flight attendant. Byłam stewardessą i latałam z nimi 22 lata. 22 years from Od 1970. Opowiesz mi o tamtej nocy? To start from the beginning. To był podwójny lot. It was a trip that was a turnaround. Lot 26 na północ, na Kennedy'ego, i 401 na południe do Miami. 401 southbound to Miami. It was just a regular Zwykły flight, lot. just like another flight. We Przeszłyśmy checked in and we odprawę went i to the wystartowaliśmy. airplane and we started the flight. We did our Sprawdziłyśmy background kabinę. checks and I Siedziałam sat na swoim down miejscu in i my nagle and all of a sudden, pokazało się I wybrzeże saw the Miami. coast of Miami. In other words, we To znaczy, overflew że Miami. przelecieliśmy nad miastem. So I unfastened my belt Odpięłam and pas. went Spytałam over się to Patricia, Patricia. czemu nie lądujemy? And I asked her, I said, Pat, you know, why aren't we landing? And she, Przyjaźniłyśmy się. we were good friends. Odpowiedziała, And she said, wciąż tylko narzekasz. you're always complaining. Siadaj, Go sit pewnie down. jest za duży There's ruch. traffic. We just laughed and Roześmiałyśmy się i wróciłam na miejsce.
first there was a Najpierw poczułam vibration. wibrację. The captain, Kapitan próbował podnieść samolot i wtedy zauważyliśmy, jak nisko jesteśmy. when they realized we were so low. The light system Światła zamigały od strony kabiny i nagle zrobiło się ciemno. and it went dark. And all of a sudden there was a tremendous twist. Nagle samolot gwałtownie skręcił. The airplane did a 360 Obrócił się o turn 360 stopni and i disintegrated. rozpadł się na kawałki. It came to pieces. Był całkowicie zniszczony. Destroyed, like if it had been Jakby coś go shredded. rozerwało. When I came about, Kiedy się ocknęłam, I felt Mercy, like a slow motion, poruszałam się like jakby I w was zwolnionym moving tempie. in slow motion. And I could feel something Na plecach czułam coś ciepłego. in my back. It was blood. To była krew. Sit up, okay? Beverly Usiądź. found me. Znalazła mnie Beverly. I know, you're in Zimno shock. mi. Wiem, to szok. Go help find Poszukam other innych passengers, pasażerów. She knew, there was fuel all over the Wiedziała, że wszędzie jest pełno paliwa. Nie zapalajcie zapałek. Jeśli mnie słyszycie, idźcie za moim głosem. Well, I was laying down there. W pewnej chwili znalazła niemowlę. Baby. We need to keep him warm. Musimy je ogrzać. Beverly brings Oddała me je the mnie. baby. The baby was 11 Miało months 11 old. miesięcy i straciło He oboje lost both rodziców. his parents. Beverly Beverly chciała pomóc tried innym, to ale help było people, bardzo but ciemno, it was więc so zaczęła dark. śpiewać kolędy. So she started singing Christmas carols. Cicha noc, święta noc. It was a fantastic To był idea. wspaniały pomysł. We could hear Słyszeliśmy the, śmigłowce. helicopters, but they couldn't Nie mogły land jednak there wylądować where I wśród was fragmentów wraku. because there was so much debris. I realized that I was in a levee. It was Zrozumiałam, że jesteśmy na grobli, na which twardym gruncie. was extremely, Mieliśmy ogromne szczęście, bo because wielu a lot of ludzi people przeżyło katastrofę, survived the crash, but ale potem utonęło. drowned. It was very sad To przykre. to realize that the two other flight attendants, Tak zginęły dwie Patricia inne and, stewardesy, Patricia Stephanie, i Stephanie. didn't make it. Because they were unconscious Były nieprzytomne and their faces were i in the wpadły twarzą do wody. water. 49 years later, it's part of 49 lat life's później story. wszyscy piloci uczą się o tej Every katastrofie. airline. Doszło do niej, bo piloci nie umieli się skupić. They were not paying attention. Unfortunately, it cost them their lives. Niestety zapłacili za to życiem. The captain, he died Kapitan first. zginął na miejscu. Now the co-pilot, Drugi Stockhill, pilot, bled to death. Stockstill, Ripo wykrwawił was się the na miejscu. engineer. Ripo He był survived, mechanikiem. quite a Przeżył, few ale days in zmarł hospital. kilka dni później w Then he szpitalu. passed. From the research I've been doing Wiem, so że far, Eastern I'm Airlines learning that Eastern nie chcą, żeby Airlines rozmawiano o did tym, not co want działo się podczas innych its lotów. staff or employees to talk about strange things that were reportedly happening on flights. After Po the wypadku accident, niektórzy pracownicy widywali some of the ducha. employees, they claimed that there was a ghost that appeared. Do you believe crew members were Wierzysz, że pracownicy mówili prawdę o duchach? ghosts? I do. Tak. Some people have Niektórzy the widują capacity duchy. to see spirits. I don't see Nie why sądzę, by somebody zmyślali, bo po co? something like that. What would they gain by it? To wspaniały samolot i wspaniali piloci. So Mercy, I see you have Masz tu several kilka różnych items rzeczy. here. This is to me is the main Ta item. jest najważniejsza. My suitcase. Moja walizka. There were 10 of these. Było 10, The only one ale tylko ta that zachowała came się back nienaruszona. intact was this. I had my little Miałam w niej instrument camera aparat in my fotograficzny. suitcase. I said, Zbliżał się we were Sylwester. trying to get out of the trip on the 31st. Obviously for Więc chciałyśmy spędzić wolny czas razem. So I said, let's take some pictures because Pomyślałam, że zrobimy sobie zdjęcia, bo to mogła być nasza ostatnia wspólna podróż. Biggest smile. Uśmiechnijcie się. Raz, dwa, trzy. 3. Cheese.
This photograph. To nasze zdjęcia. I'm joking around Wygłupiam with się. one of the girls, Robię rogi putting, jednej like, dziewczynie, little inna horns, udaje, że dusi koleżankę. and the other one is holding the other. Those were the two girls that died. Te dwie dziewczyny zginęły, It's like they jakby were zostały naznaczone. marked or chosen or something. I don't believe there's a coincidence. Nie wierzę w zbieg okoliczności. So these were the last photos taken of To ostatnie zdjęcia załogi. Yes, they Tak. were taken hours Zrobiono je before. kilka godzin przed katastrofą. And inside of that, W walizce był aparat fotograficzny, którym zrobiłyśmy te zdjęcia. pictures that we have been looking at. To nie zbieg okoliczności, że ocalała akurat walizka z aparatem. A na ostatnim zdjęciu są stewardesy, które nie przeżyły katastrofy. And the very last pictures of the two flight attendants that did not survive. were taken with this camera. Zrobiono je tym aparatem? That's not a Tak, coincidence. to nie zbieg Mercy, okoliczności. if you would trust me with it, Czy pożyczysz mi aparat i zdjęcia na potrzeby dochodzenia? Photo could help me greatly with my investigation. Oh, of course. Thank you so Jasne. much for trusting Bardzo me with dziękuję. these. That's history. To historia. Yes, it is. Owszem, That's part of history. część mojego życia. Mercy just gave me the Mercy last dała mi ostatnie photo znane of zdjęcie flight załogi, and particularly a zwłaszcza the flight stewardess. attendants who perished in the Mercy crash. powiedziała, że te Mercy dziewczyny said it's kind of zostały chilling. It's almost as if naznaczone. they were marked. And when you see the photo, I can understand where she's coming from. Hearing all these stories of paranormal Teraz activity, spotkam się z I wanna Elizabeth go meet Fuller, right now with Elizabeth badaczką Fuller, zjawisk paranormal paranormalnych researcher and expert i on the specjalistką case. od Back tej in sprawy. 1976, she W began 1976 working roku wraz z mężem, Johnem Fullerem, zaczęła pracę nad książką Duchy lotu 401. Kilka lat później napisała własną książkę Moje badania nad duchami lotu 401. Chcę z nią porozmawiać o tych zjawiskach. Elizabeth, byłaś stewardessą. Przez ile lat? 7. Jak zaczęła się ta podróż? Northwest i Eastern Airlines w wielu miastach mają wspólne pomieszczenia dla załogi. Niedługo po katastrofie w 1972 pracownicy Eastern Airlines zaczęli opowiadać historię o duchach. W 1976 usłyszałam, że w samolocie jest pisarz wypytujący o duchy z Eastern Airlines. Znałam te pogłoski, więc spytałam, gdzie siedzi. Między fotelami zobaczyłam jego długie nogi. Spytałam, czy jest pisarzem. On potwierdził i spytał, czy jestem stewardessą. Tak poznałam Johna. Zatrudnił mnie jako asystentkę. Miałam dowiedzieć się wszystkiego, co się dało. Rozmawialiśmy z dziesiątkami zwykłych ludzi o ich paranormalnych doświadczeniach. Jenny Parker, wszystko w porządku? Stewardesa zobaczyła coś przed startem. Przepraszam, czy może mi pani podać torbę? Oczywiście. Widziała twarz. Wszystko w porządku? Która szybko znikła. Nic pani nie jest? Wszystko w porządku. Kiedy chciała to zgłosić, ostrzeżono ją, by tego nie robić. Nie było to jedyne takie zjawisko. Pasażerka widziała mężczyznę w uniformie pilota, który po prostu znikł. Widzieliście? Ciekawi mnie jedna sprawa. Rozumiem, że miejsce katastrofy jest nawiedzone, ale czemu duchy pojawiają się w samolotach? To się działo wyłącznie w samolotach używających części wraku. Chwila, twierdzisz, że części wraku wykorzystano w innych samolotach? Tak, części niekonstrukcyjne wróciły do eksploatacji.
Mamy więc przyczynę zjawiska przez związaną z nimi energię. We wszystkich takich samolotach pojawiały się duchy? Dziesiątki zjawisk. Wszelkie anomalie zapisuje się w dzienniku lotu. Potem kartki wyrywano albo wymieniano dzienniki. Celowo usuwano informacje? Tak. Dlaczego? Bali się, że informacje wyciekną do mediów. Nie chcieliby linii łączono z duchami. Problem zamiatano pod dywan? Oczywiście. Członkowie załóg bali się mówić ze strachu przed utratą pracy. Części zamontowano w innych samolotach. Doszło do zjawisk paranormalnych, więc zaczęli je usuwać. Co potem się z nimi stało? Nie wiadomo. Wiem, że je usunęli. Główny mechanik powiedział mi, że był to rozkaz z centrali. Części usunięto i zjawiska ustały. Czemu jednak duchy wciąż pojawiają się na miejscu katastrofy? Moim zdaniem duchy z lotu 401 nie zaznały spoczynku. Dzięki, że podzieliłaś się ze mną tą wiedzą. Zaczęłaś badać tę sprawę w 76. To 50 lat pracy. Wielkie dzięki. Mam pytanie. Czy pożyczyłabyś mi te rzeczy na czas mojego dochodzenia? Oczywiście. Skontaktuję cię z jedną ze stewardess. Cudownie. Wielkie dzięki. Cieszę się, że mogłem porozmawiać z Elizabeth. Poznałem wiele nowych informacji o liczbie zjawisk i ukrywaniu prawdy. To niesamowite. Teraz Cindy i ja przeprowadzimy pierwsze śledztwo na miejscu katastrofy. Nie mogę się doczekać, aż zaczniemy dochodzenie. Ja też. Już wcześniej dużo tu czułam. Mam nadzieję, że zrozumiemy, co tu się dzieje. Nasz szyper ostrzegł nas, że w okolicy żyją nawet ponad 6-metrowe pytony. A więc mamy do czynienia z aligatorami i wężami. To będzie ciekawe doświadczenie. W ciemności musimy zachować najwyższą ostrożność, zwłaszcza schodząc na ląd. Dziś spróbujemy ustalić, czy miejsce katastrofy jest nawiedzone, a jeśli jest, spróbujemy nawiązać kontakt. To tutaj. Mam przedmioty związane z katastrofą. Zejdę na brzeg. Rozstawimy sprzęt i zobaczymy, co się stanie. Położę tu zdjęcie od Mercy i spróbuję wywołać reakcję. Ja przeprowadzę test pisania automatycznego. Skorzystam też z metody psychometrii. Ustawię kamerę. W razie czego zawołaj mnie. Dzięki. Włączyłem czujnik ruchu. REM-pod, K2, kamerę i oczywiście geoport. Cindy stosuje teraz pisanie automatyczne. Wiele duchów związanych jest z tym miejscem. Chcą, by ich cierpienie minęło. Słychać ich płacz i krzyki.
Błagam. Proszę, przyjdźcie do mojego głosu. Przyjdźcie do świateł. Przeprowadzę sesję EVP. Mówcie do tego urządzenia, a będę mógł odtworzyć wasze słowa. Ktoś tu jest? Powiedz, jak się nazywasz. Charles. To odpowiedź. Charles, czy to ty wyłączasz urządzenie? Mógłbyś na chwilę przestać? Niesamowite. To inteligentna reakcja. Zdumiewające. Charles, miło cię poznać. Masz dla mnie wiadomość? To chyba najlepsze EVP, jakie nagrałem. Głos powiedział: zginąłem w katastrofie lotniczej. Pełne, inteligentne zdanie. Posłuchajmy. Słyszeliście? To bardzo rzadkie. Wykracza poza klasę A. Mamy całe zdanie. Kobieta wróciła, ta sama, którą wyczułam wcześniej. Wciąż krzyczy, straciła dziecko i czuję ją. Jest tutaj. Błagam, gdzie jest moje dziecko? Spróbuję użyć geoportu. Mów przez to urządzenie. Kto tu jest? Charles. Znowu to imię. Głos powiedział Charles. Dziecko chyba przeżyło. Jakaś kobieta je zabrała. Przepraszam. Widzi to wszystko. Płacze i krzyczy, bo zrozumiała, co się stało. Nie mogła nikomu pomóc. Nikt jej nie widział. Dokąd je zabieracie? Nie. Czy potrzebujesz pomocy? To brzmiało jak pomóż nam. Znowu pomocy. Wszyscy tu jesteście? Tak. Mam dreszcze. Urządzenia są przeciążone. Dosłownie czuję na sobie ich wzrok. Człowiek, który tu upadł, zginął wraz z innymi. Nigdy nie naprawił swoich błędów. Uważa, że spowodował katastrofę. To chyba mechanik. Ktoś już się z nim kontaktował, bo próbuje przepraszać. Ripo, zejdź na dół. Powiem przez radio, co widzę. Rozmawiałem z Liz Fuller o Donie Ripo. Don, jesteś tu? To brzmiało jak Don. Niesamowite. Jestem tu, słyszeliście? Mam nadzieję, że nie czujesz się odpowiedzialny. Czy możesz mnie dotknąć? Możemy cię zobaczyć? Coś dziwnego dotyka twojej ręki. Serio? Jest na dłoni. Niesamowite. Don? Don? Jamie, gdzie jest teraz? Dziwne, jakby coś dotykało twojej ręki, ale ten kształt jest złamany. Złamany? Tak. Teraz znikł. Don, to byłeś ty? Niesamowite.
Co za zwariowana noc. To prawda. Nawiązaliśmy kontakt z duchami. Moim zdaniem z lotu 401. Wykryliśmy ogromną aktywność. Skontaktowaliśmy się z duchami. Mamy ręce pełne roboty. Owszem, spakujmy się i wracajmy do bazy. Drugi dzień śledztwa. Mam kilka EVP. Są szczególnie ważne, bo nadają ton naszemu dochodzeniu. Słychać tu dwa słowa. Faktycznie. Słychać bardzo wyraźnie. To samo słyszałem przez geoport. A co ty odkryłaś? Wyczułam tę samą kobietę, co poprzednio. Jej rozpacz i cierpienie. Mówiła, że nie może trzymać swojego dziecka. Dziecko przeżyło, a ona zginęła. Spójrz na to zdjęcie. To Miguel. Dziecko, które przeżyło. Jego rodzice zmarli. Dziecko leżało nagie w wodzie. Owinęli je kurtką podobną do tej. Wiedziałam, że jakieś dziecko przeżyło. To niesamowite. Obejrzałem nagranie z pisania automatycznego. Napisałaś imię Elizabeth. Wtedy pomyślałam o imieniu Elizabeth. Zobacz to zdjęcie. Są na nim Elizabeth i John. O tym imieniu myślałam na grobli. John. Faktycznie je wymieniłaś. Rzeczywiście wspomniałam o nim. Ta para to główni badacze zajmujący się sprawą katastrofy. Oboje napisali książki o locie 401. To oni otworzyli drzwi do prawdy o nawiedzeniach. Ciekawe. Na grobli pomyślałam o imieniu John. Może próbuje skontaktować się z Elizabeth. Elizabeth zajmowała się tą sprawą przez lata. Może faktycznie próbuje nawiązać z nią kontakt. W końcu wciąż nie znamy całej prawdy o katastrofie. Powtarzało się też imię Charles. Mam wrażenie, że Charles to mężczyzna, którego połowy ciała wciąż nie odnaleziono. Ja na pewno spotkałem Charlesa. Kto tu jest? Charles. Niesamowite. To imię słyszałem przez geoport. Ale rozmawiał też przez magnetofon cyfrowy. Charles. Bezpośrednia odpowiedź. Super. Puszczę ci nagranie. Posłuchaj EVP. Faktycznie, Charles. Super. Wiele razy pracowałaś w terenie i znasz działanie EVP. Rzadko kiedy słyszymy tak jasne odpowiedzi. Pytam, czy jest tu ktoś? Słyszę Charles. Czy możesz się przedstawić? Odpowiada tak. To zdecydowanie inteligentna odpowiedź. Charles. Tak. Super. Poziom inteligentnej interakcji jest szokujący. W katastrofie zginęło 3 Charlesów. To samo imię pojawiło się też u ciebie. Wszystko do siebie pasuje. Moje wyniki pokrywają się z twoimi. Technika je potwierdza. Wyczułam też inżyniera. Bez wątpienia czuję się odpowiedzialny za tę katastrofę. To jeden z najsławniejszych duchów lotu 401.
Don Ripo. Mamy jego zdjęcie. To może być on? Tak. Wielu ludzi uważa, że Don Ripo był takim człowiekiem, że na pewno by się obwiniał. To smutne, bo czuł się winny. Próbował im pomóc. Czuje, że powinien coś zrobić. Na Everglades powiedziałaś coś o ponownym wykorzystaniu. To był nowoczesny samolot i wiele drogich części przetrwało katastrofę. Linia lotnicza postanowiła wykorzystać je w innych samolotach. The airline made a decision to take those parts and repurpose them for other planes. That's interesting. Ciekawe. That happened. Wtedy w samolotach, w których użyto tych części, zaczęły pojawiać się duchy. Fascynujące. Jestem przytłoczona szczegółowymi informacjami od Steve'a. Czemu duchy chcą zwrócić na siebie uwagę? Chcę zrozumieć zjawiska paranormalne z innych samolotów. Elizabeth Fuller skontaktowała mnie z Sherry, stewardessą, która przez 20 lat pracowała w Eastern. Sherry widziała ducha Dona Ripo. Sherry, dzięki, że zgodziłaś się na spotkanie. Czy rozmawiałaś już o tym publicznie? Nie. Zacznijmy od twojej pracy w lotnictwie. Jak zaczęłaś i jak długo tam pracowałaś? 47 lat, w tym 25 dla Eastern. Co się stało, kiedy dowiedziałaś się o katastrofie? Wrak i ciała były rozrzucone w promieniu 1,5 kilometra. Od razu spytałam, co się stało z załogą. Chciałam wiedzieć, czy przeżyli. Powiedzieli mi, że kapitan zmarł, zanim dotarł do szpitala. Potem dowiedziałam się, że to Bob Loft. Mój Boże. Bob Loft latał z nami ponad 30 lat. Trudno mi sobie wyobrazić, co musiałaś czuć. A czy kiedykolwiek byłaś świadkiem zjawiska paranormalnego w czasie lotu Eastern Airlines? Tak. Byłam wtedy w kuchni. Zeszłam na dół, położyłam walizkę przy kuchenkach i nagle pojawił się dym. Było go coraz więcej. To nie wyglądało zwyczajnie. Czułam, że ktoś chce mi coś powiedzieć. Teraz sądzę, że to Don Ripo do mnie przyszedł, mimo że nie widziałam jego twarzy. Chciał powiedzieć, że dzieje się coś złego. To ty? Wierzę, że to był on, bo o Donie dużo się słyszało. Co słyszałaś? Stewardessy mówiły, że widywały Dona w kuchni. Inne pracownice Eastern? Tak. Członkowie załogi i piloci. To brzmi wiarygodnie, bo czemu ktoś miałby zmyślać takie historie? W jakim celu? Właśnie. Jedni o tym mówili, inni nie. I nagle zapadła cisza. Później już nie słyszałam ani słowa o duchach. Dlaczego? Moim zdaniem centrala próbowała ratować linię. Dziękuję, że przed kamerą powiedziałaś o tym, co się stało. Czuję, że ten duch jest przy mnie. Czuję, że zostanie ze mną na zawsze. Nigdy o tym nie zapomnę. Zaczynam się zastanawiać, czy te zjawiska mają związek z częściami samolotu. Co więzi duchy na ziemi?
Mam tu okno z miejsca katastrofy lotu 401. Spotkam się z Cindy w towarzystwie historycznym, by użyła na nim psychometrii. Nie wie, co to za przedmiot, ale może ustali, czy są do niego przywiązane jakieś duchy. To towarzystwo historyczne Miami Springs. Ma największą kolekcję pamiątek Eastern Airlines na Florydzie. Mam przedmiot z miejsca katastrofy. Chcę się dowiedzieć, czy potrafisz go rozpoznać i czy czegoś się o nim dowiesz. Dzięki psychometrii mogę dowiedzieć się, co to lub do czego służyło. Co ci przyjdzie do głowy? Dobrze. Wyglądam przez okno pilota. Zdecydowanie jestem w kokpicie. Blisko? Powiedziałaś, że patrzysz przez okno w kokpicie. Tak, patrzę przez okno. Pokażę ci, co to. Okno z kokpitu. Ile wspomnień jest z nim związanych, zwłaszcza z tych ostatnich sekund, kiedy zrozumieli swoje położenie. W związku z tym, co odkryliśmy, zastanawiam się, czy ofiary mogą być przywiązane do części wraku. Możliwe. To idealna pora na eksperyment. Ustawmy sprzęt i sprawdźmy, czy coś się stanie. Tu ustawię magnetofon. Kto tu jest? Czy może się przedstawić? Czy ten przedmiot wydaje się znajomy? Jest błysk w K2. Donie Ripo, jesteś tu? Jeśli nie jesteś Donem, czy możesz włączyć urządzenie? Czy byłeś tamtej nocy w kokpicie? To była bezpośrednia odpowiedź. 3 albo 4 słowa. Mężczyzna. Co powiedział? Głos powiedział, to jest z miejsca katastrofy. Odczyt klasy A. Niesamowite. Jamie, możesz włączyć SLS? Ja będę nagrywał. Panie Ripo, proszę przemówić do urządzenia, które trzyma Jamie. Możesz przeskanować ten obszar? Czuję, że za mną ktoś stoi. Zmiana temperatury? Jest chłodno, ale czuję podmuch powietrza, jakby ktoś przeszedł obok. To było tu. Jesteś przy tych uniformach? Są z roku katastrofy. Pracowałeś w Eastern Airlines? O Boże, coś dotyka twojego łokcia. Dotyka szkła? Łokcia. Teraz tylko szkła. Dotyka twojej dłoni. Teraz? Tak. Panie Ripo, czy to pan? Mam nadzieję, że nie przeszkadza panu nasza obecność.
Współczujemy wam i chcemy wam pomóc. Jamie, gdzie jest kształt? Wciąż obok. Dotyka twojego nadgarstka. Przesuwa się w górę ramienia. Mamy poważne zamiary. Cindy, ja i ekipa znamy ciężar tej sprawy. Wciąż tu jest? Tak. Dosłownie coś czuję. Rusza się w tę stronę. Niesamowite. W porządku? Dotyka cię tam. Serio? Tam, gdzie trzymasz dłoń. Rzeczywiście poczułem szturchnięcie. Widzisz mnie? Jakby wyciągał rękę. Znikła. Poważnie? Tak. Zyskaliśmy odpowiedź. W tym budynku nie ma zjawisk nadprzyrodzonych, ale przynieśliśmy przedmiot od pani Olsen. Ustawiliśmy sprzęt i pojawiły się reakcje. To na pewno nie jest mroczna energia. Ludzkie dusze szukają pomocy. Nie mogę uwierzyć. Od razu wyczułaś okno z samolotu. Te przedmioty mają wyraźny ślad duchowy. Duchy są z nimi związane. Don Ripo nie jest uwięziony. Swobodnie się przemieszcza. Jeśli mamy do czynienia z Donem Ripo, to oczywiście może być również tutaj. Z pewnością. Podrzucę cię do hotelu, a potem spotkam się z mężczyzną, który coś widział w pobliżu miejsca katastrofy. Chcę sprawdzić, czy ma to coś wspólnego z naszą sprawą. Doskonale. Cześć, Tim. Słyszałem, że coś cię spotkało na Everglades. W dzieciństwie jeździliśmy konno i biwakowaliśmy na bagnach. Pewnego razu usłyszeliśmy tam krzyk kobiety. Chyba zaproszę Stacy na randkę. Zwariowałeś. To nie twoja liga. Co to było? Pewnie aligator. Mówiłem, żeby tu nie przyjeżdżać. Czy ja wiem, tu jest spokojnie. Dopóki nie zjecie aligator. Teraz wyraźnie słyszałem. Chodźmy. Hey! Hello? Halo? Widzisz coś? Nie. Jest tu ktoś? Co to? Co to jest? Błagam. Błagam. Sądzisz, że to duch z miejsca katastrofy? Zdecydowanie. Zmarła tragicznie i może szuka odpowiedzi. Słyszałem wiele historii o zjawach na Everglades. A ty coś słyszałeś? Wiele lat temu rozbił się tu samolot. Lot 401. Nie, inny odrzutowiec. Nie wiem, czy go wydostali. Możliwe, że wchłonęło go bagno. Rozbił się inny samolot? Dziwne. Nie słyszałem o drugiej katastrofie. W nocy Tim powiedział mi, że w pobliżu rozbił się drugi samolot. Sprawdziłem to. Znaleźliśmy rzeczy pochodzące z kokpitu, m.in. walizki załogi, dziennik lotów, fragment drążka sterowego i fragmenty okna. Powiedziałem o tym Cindy i skontaktowałem się z ekspertem lotniczym, który opowie nam o katastrofie.
contact right there. Jest tam. Hey, Benny. Cześć, Benny. Steve, Steve, miło Cię poznać. Wzajemnie. Jak leci? how you guys doing today? Good. Came to learn a lot Doskonale. of information, but Szukamy I'm informacji o locie 401, ale podobno rozbił się tu też inny samolot. Flight 401. What can you tell me about that? Yeah, Value Jet Flight Value Jet, 592. lot 592. Oba rozbiły się w tym samym rejonie. Niestety drugi samolot spłonął. Śledczy szukają części i badają okoliczności wypadku. So how close would you Jak say blisko siebie rozbiły się samoloty? Mam tu mapę. Da Ci pojęcie o obu katastrofach. To lotnisko MIA, miejsce katastrofy Eastern Airlines w 72 a mile? i Value Jet, odległość 1,5 kilometra. Serio? Bardzo blisko. Dwie wielkie tragedie, właśnie. Now, Benny, is there any other flight Czy dochodziło tu do disappearances innych or wypadków crashes lotniczych that lub zaginięć? kind of happen in that area that we should know about? W latach 40. mieliśmy lot US Navy 19. 6 Grummanów Avenger wyleciało z rutynową misją na Bahamy. Nigdy więcej ich nie widziano. Podali bazie swoje współrzędne, zgłosili awarię kompasu. Nie wiedzieli, dokąd lecą i zniknęli bez śladu. You're talking about going toward the Bahamas. Bahamy i problemy magnetyczne, Magnetic issues. I mean, are we talking czyli trójkąt bermudzki. Triangle. To prawda. Tuż obok zaczyna się trójkąt bermudzki. Oh, wow. That's wild. Komunikacja z lotem nagle się urwała? Like communication was just cut? Wieża słyszała, jak próbują podać współrzędne, ale tylko zgadywali. Instrumenty pokładowe zwariowały, we're going haywire? tak jak w przypadku lotu 401. Owszem, i zniknęli? Cała eskadra. How many coincidences Ile has zbiegów that okoliczności occurred? trzeba, zanim zaczniesz się zastanawiać? Bardzo dziwne, Let me owszem. ask you this, is there anything around the Everglades that Mam has a pytanie, strength czy w okolicy and Everglades power są jakieś field, pola electrical magnetyczne lines, albo anything linie you can energetyczne? think of that would be in that area? Słyszeliście o Coral Castle? Nie. Jest niedaleko stąd. Podobno emanuje dziwną energią magnetyczną. W pobliżu doszło do wielu katastrof lotniczych. Tak słyszałem od doświadczonych pilotów. I think we should go to Coral Jedźmy do Coral I Castle. think that's coming up. Dobry pomysł. All right, Benny, Benny, thank you so wielkie much for dzięki. your time and- Miło było Was poznać. Thank you so much. Szerokiej drogi. Take care. Bye-bye. Yeah, bye. So Cindy, after talking with Benny at the aviation Po rozmowie z Benim poszukałem informacji o Coral Castle. Może naprawdę jest tu jakieś źródło energii. Ludzie nie wiedzą, że północno-zachodni bok trójkąta bermudzkiego zaczyna się w Miami. Ciekawe, czy miejsca katastrofy i Coral Castle coś łączy. Coral Castle to mistyczne miejsce. Jego twórca, Edward, zbudował tu zamek w latach 1923-51. Wierzył, że to miejsce o wielkiej mocy. Wzniósł zamek z 1000 ton skały koralowej. Udało mi się uzyskać zgodę na zbadanie tego miejsca. I made a couple of phone calls and actually got in contact with the people at Coral Castle. They gave us permission to go in there tonight and actually investigate. That sounds fascinating. To fascynujące. Check that out. Chętnie tam pojadę. W Coral Castle chcę nawiązać kontakt z duchami lotu 401, żeby ustalić, czy coś je łączy. Użyję metody zwanej kanalizacją sztuki. Nie widzę duchów, ale zaczynam rysować i pojawiają się twarze.
Od razu coś się dzieje. Mamy też okno z lotu 401. Czujniki ruchu od razu reagują. Wyczuwamy ruch za moimi plecami w 2 częściach zamku. Nie wiem, w którą stronę patrzeć. Wszędzie coś się dzieje, a sprzęt reaguje. Znowu słyszę imię Charles. Już się z nim spotkałam. Don, jeśli tu jesteś, ty albo ktoś z lotu 401, użyjcie tego sprzętu. Ktoś komunikuje się ze mną. Możesz to zrobić? Ogromne pole IMF. Coś jest przy tym urządzeniu. Użyję geoportu. Jeśli są tu duchy, to tak się skontaktujemy. Odezwijcie się do mnie. Jeśli chcecie mi coś przekazać, to użyjcie tego. Kto jest ze mną? Who is here with me? Don, are you here? Don, jesteś tu? Don. 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 Don, czy możemy ci pomóc? Don, can we help you? Martwy. Dead. How many spirits? Ile tu jest duchów? Everywhere. Wszędzie. That's chilling. Straszne. There's bodies everywhere. Ciała są wszędzie. There's bodies everywhere. Do you feel trapped? Czy ktoś z was czuje się uwięziony? As soon as I asked Jak tylko if it was spytałem, czy trapped, są uwięzione, zaczęliśmy wychwytywać więcej anomalii. it's picking up even more anomalies. It's like they're Są everywhere. wszędzie. They're surrounding us. Otaczają nas. They're coming right to the Ściągają do geoportu. Literally, they're coming toward the device. When you keep saying bodies, Czy słowo ciała odnosi się do ofiar lotu 401, czy ofiar z innej katastrofy? To chyba było są w wodzie. Czuję tę energię. Duch mi powiedział, że tu chodzi o budowę drogi, która zmieniła bieg wody i naruszyła przepływ energii. To jakoś się łączy. Chodzi o energię z gruntu. To się stało chyba na początku XX wieku. Dość dawno temu. Czy ten zamek ma związek z miejscem katastrofy? Powiedział związek. Wszystkie. Wszystkie 3. Chcesz powiedzieć, że energia spowodowała te katastrofy? Niesamowite. Odpowiedź brzmi tak. Uwięzione. Czy jesteś uwięziony przez tę energię? Rozbity. Jakieś źródło łączy obydwa miejsca, jak prąd elektryczny. Czy musimy wrócić na Everglades? Niesamowicie. Słychać, że sprzęt wariuje. Jakby ktoś go dotykał. Widzicie? Coś stuka w urządzenie tuż przy geoporcie. Dziwnie się tu czuję. Lepiej się cofnę. Jakby oblał mnie zimny pot. Jakbym stał na chwiejnym gruncie. Wolę tu nie stać. Te istoty nie są złe, ale jest ich za dużo. Są za silne. Cindy? Co się dzieje? Możesz tu podejść? Tak.
Co tam? Tu wszystko wariuje. No, I mean, I Wiem. could hear it when I was Słyszałam driving over podczas there. rysowania. I could Wszystko hear it działało going jednocześnie. off at once. Dłużej tego nie wytrzymam. Kręciło mi się w głowie. Oblały mnie zimne poty. Trudno mi to wyjaśnić. I can feel it too. But I feel Też coś it tu more czuję, like, jakby pole a siłowe. force field or something. Z bliska Like when wyraźnie you get czuć close to it, nacisk. You can feel the pressure. Tam. Czuję je. Wciąż rośnie. From the second Jak tylko tu I weszłam, zrozumiałam, że inside Edward this location, zbudował to miejsce, by komunikować się z duchami. Edward, the man who built it, was communicating with spirits. I am 100% Był medium. convinced he's a medium. There is something Coś nim else kierowało. driving him. I know he talked to Wiem, że spirits. rozmawiał I know z they duchami. told him where to put To one things. instruowały go, jak He zbudować zamek. Nie wątpię. understood Wiedział, how jak potężne to powerful miejsce this i spot umiał is. korzystać z tej And he energii. knew how to work with that energy. Ta energia wykończyła kilka baterii. Nawiązaliśmy inteligentny kontakt, ale głównie to były usterki. Right. Może też zakłócać instrumenty pokładowe. I definitely think that these locations are Moim zdaniem connected. te miejsca są połączone. Nawiązaliśmy kontakt z ofiarami lotu 401, a może też z ofiarami innych katastrof. Widziałaś, jak energia wpłynęła na mój sprzęt. Yeah. And I felt it. Też ją czuję. Te duchy proszą o pomoc. Mówią: idź, patrz, woda. Odpowiedź skrywają Everglades. Zgadzam się. Moim zdaniem powiązaliśmy miejsca katastrofy z Coral Castle i tu chodzi o jakieś źródło dziwnej energii. Coś na kształt trójkąta bermudzkiego. Wierzchołki trójkąta to Miami, Bermudy i Porto-Rico. Zniknęło tu co najmniej 75 samolotów i setki statków. Trójkąt jest źródłem dziwnej energii powodującej zakłócenia radaru, sonaru oraz innej elektroniki i odpowiada za dużą liczbę katastrof. Coral Castle jest źródłem energii łączącym oba miejsca. Ale czy to jest trójkąt bermudzki? Musimy wrócić do Everglades i potwierdzić naszą teorię. To ostatnia noc śledztwa. Wciąż trzeba wiele wyjaśnić. Rozwiązanie gdzieś tu jest. Shippy i ja chcemy zrozumieć, czy te źródła są połączone. Musimy też ustalić, czy te duchy potrzebują pomocy. Włączę kamerę. Sprzęt jest rozstawiony. Sprawdzę, czy coś wykryjemy. Don, jesteś tu? Słyszysz nas? Repo. That is wild. Niesamowite. Repo. That was loud and clear. Głośno i wyraźnie. Keep saying to me, Powtarza: people ludzie need muszą the znać true prawdę o story of tym, what is co się really tu stało. happening here. O Boże, jesteśmy martwi. People aren't getting it Ludzie right. nie znają prawdy. Gdzie moje dziecko? There's more to this Ludzie nie wiedzą, than co się don't dzieje na tym understand what's bagnie. happening on this land. Don próbuje coś powiedzieć. No. Warto puścić nagranie rozmowy z kokpitu i rozmowy z wieżą kontroli lotu. Mam nagranie na telefonie. Pierwszy raz je upublicznimy. To ostatnie chwile lotu 401. Wieża tu Eastern 401. Zatoczymy koło. Przednie koło się nie wysuwa.
Eastern 401, wejdź na wysokość 2000 i ponów podejście do lotniska. Dobra, 2286. Pas startowy coraz bliżej. Podwozie się nie wysunęło. Getting a hit right now. Panie Ripo, Mr. Repo, poznaje pan to nagranie? recording sound familiar? Did you say mine? Powiedziałeś moje? Is that your voice? Is Czy that na your nagraniu jest recording? twój głos? Your flight? Yeah. Tak. Here. Tu. Don? Don, was that Don, the to last były moments? ostatnie chwile? Communicate with me. Mów do mnie. Tell me what happened Co się moments stało po after tym that nagraniu? recording. Getting a huge hit right now on the millimeter. Melmeter Hey, reaguje. like there's some Tak samo EMF K2. frequency. Black. Czarna Black. Box. skrzynka. Just said black Głos powiedział box. czarna skrzynka. Heard it right at the very end. Wyraźnie słyszałam. Zatoczymy koło. Przednie koło się nie wysuwa. Nagranie bez wątpienia wywołuje reakcję. To ostatnie chwile przed katastrofą. Cindy i ja chcemy ci pomóc. Co cię tu trzyma? Energia. Jaka? Wir, duchy. Right there. W tym miejscu, bardzo wyraźnie. Wir, duchy. You know what I'm feeling? Pamiętasz, jak w Coral Castle miałeś zawroty głowy? You walked into that wall of energy and you became dizzy. Nie mogłem stać w tamtym miejscu, musiałem się cofnąć. Right. That's Wielu the ludzi story that czuje coś happens to takiego. a lot of people. Mamy problem? It's possible Może that ta that energia same pozbawia energy ludzi can koncentracji. cause people to lose focus, to not be able to concentrate. Jesteśmy za blisko gruntu. The vortex is Wir nie causing powoduje the plane to katastrof. crash, Co się dzieje? but it can create Ale confusion. rozprasza członków Do you see what załogi. I mean? Faktycznie. To byli doświadczeni piloci. Więc co się stało? Right. Odkryliśmy wir energii. Ta energia miała wpływ na pilotów wielu samolotów. Moim zdaniem dlatego się rozbiły. Ta energia jakoś na nie wpłynęła. You don't understand that force. Jeśli się do niej nie przywykło, energia może być dezorientująca. Za tobą jest szyba z okna lotu 401. Spróbuj użyć na niej psychometrii. Zobaczymy, co odkryjesz. Yeah. And so what Wezmę I'm szybę gonna do do is ręki. hold it and I'll Poczekam, allow aż whatever coś do mnie impressions or spłynie i feelings that powiem ci, co odbieram. and I'll just tell you what I'm getting as I'm getting it. Lampka się nie pali. Ripo, idź na dół. Przekażę informacje przez radio. I feel that Don has Czuję, że no Don agenda chce wyłącznie other uratować than ludzi to przed śmiercią. protect people from dying. Może nie chce odejść, dopóki wszystkie dusze nie będą wolne. He doesn't want to Nie leave chce the odejść. woman. Znowu ta kobieta. Słyszę jej płacz. Czuję ją. Ona tu utknęła. Nie chce tu być, ale nie wie, jak odejść. Energia wciąż narasta. Środek tego lasu przypomina czarną dziurę. Więzi ich energia, której nie potrafią pokonać. To potężne pole siłowe jest częścią tego wiru. Jakbyś opisywała trójkąt bermudzki, zwłaszcza przyciąganie magnetyczne. Na mapach trójkąt bermudzki dotyka Miami. To brzmi niewiarygodnie, ale na przestrzeni 1,5 kilometra doszło do 3 katastrof lotniczych. Wciąż czuć tu oddziaływanie trójkąta. Ale wyczuwam coś dziwnego w okolicznościach katastrofy. Coral Castle nasyca to miejsce energią, jakby było jej źródłem. Chwileczkę.
Moje urządzenia znowu reagują. Don, czy zbliżamy się do rozwiązania? Pomóż. Wciąż to samo słowo. I smutek. Melmeter działa. Czujnik ruchu też ciągle coś rejestruje. Słyszymy wiele różnych duchów. Energia rośnie. Już się z nami skontaktowałeś. Energia wywołała dezorientację i przez to rozbił się lot 401. Ale rozbiły się tu jeszcze 2 samoloty. Czy energia wpłynęła też na nie? Czy ta energia dezorientuje pilotów? Czy ma związek z trójkątem bermudzkim? Związek. Słyszałam. Czego jeszcze potrzebujemy? Mamy związek. Nie mogę uwierzyć, że mówi do nas bezpośrednio. Moim zdaniem duchy łączy fakt, że zginęły przez trójkąt bermudzki. Albo utknęły tu, bo energia wciąż je dezorientuje. Są w tym samym miejscu. Ale z tym nic nie zrobimy. Możemy tylko spróbować pomóc duchom, które chcą odejść, bo nie zlikwidujemy wiru. Każdej nocy błagają o pomoc. Musimy coś zrobić. Włączymy w to Elizabeth. Od pół wieku pracuje nad tą sprawą. Teraz przyniesie im spokój. To świetny pomysł. Dobra robota. Elizabeth, sprowadziliśmy cię tu, bo ta sprawa jest częścią twojego życia. Cindy i ja uważamy, że obecna tu energia przyczyniła się do wielu różnych katastrof i tragedii. Nie możemy wpłynąć na energię, ale możemy zapewnić spokój ofiarom lotu 401. Jasne. Jak moglibyśmy tego dokonać? Moim zdaniem powinniśmy przynieść ukojenie niespokojnym duchom. Możemy to zrobić teraz. Ukojenie dla niespokojnych duchów. To bardzo poetyckie. Prowadź. Na początek chwyćmy się za ręce. Zamknijcie oczy, weźcie głęboki oddech. Poprosimy niespokojne duchy z Everglades, by połączyły się z nami w podróży do światła. Poczujmy związek z tymi, którzy zginęli tej straszliwej nocy. Wiem, że wiele duchów jest wciąż skołowanych i utknęło w tym miejscu. Ale tak nie musi być. Wybierzcie wolność, a znajdziecie spokój i spotkacie się ze swoimi najbliższymi po drugiej stronie. Steve, ja zwracam się do pana Ripo, Dona Ripo. Wiem, że zostaniesz tu tak długo, jak to konieczne, ze swoimi pasażerami. Ale lot 401 wreszcie się skończył. Możesz spocząć w pokoju, Don. Don, byłeś z nami od początku i jesteś z nami na końcu. Dołącz do nas w podróży do światła. Piąty dzień śledztwa.
Zwykle ludzie oczekują prostych odpowiedzi. Czemu nas nawiedza? Kto nas nawiedza? Jak się go pozbyć? Ale w takiej sprawie nic nie da się zrobić. To jedno z najbardziej złożonych śledztw w mojej karierze. Przetestowaliśmy wiele teorii. Ustaliliśmy, że doszło tu do wielu katastrof, a w pobliżu znikają samoloty. It's almost as if this was something like Możliwe, że to energia trójkąta bermudzkiego. because I definitely Na pewno na believe Everglades some sort jest of jakiś vortex wir albo or pole energy energetyczne. fields in the Everglades. Bez wątpienia te miejsca są połączone, a duchy zostały uwięzione. Wszystko ma związek ze źródłem energii i z obiektami z katastrofy. The energy is a huge To mieszanka zjawisk inteligentnych i stałych. Ściągają do geoportu, do tego urządzenia. Takie jest moje zdanie. Ale bez wątpienia czuję, że dzięki Elizabeth ostatniej nocy coś się zmieniło. Może przynajmniej pan Ripo zrozumiał, że nikt go nie obwinia. Duchy tkwią w miejscu nie bez przyczyny. Często chcą być wysłuchane. Ripo chce, by ludzie wiedzieli, że po drugiej stronie on wciąż robi swoje. Owszem, na pewno Everglades to niebezpieczna kraina, ale też tajemnicza i mistyczna. To się nie zmieni. Zgadzam się. Zostało nam jeszcze coś. Porozmawiamy z bliskimi ofiar i ludźmi, którzy pomogli nam w tej sprawie. Myślę, że to będzie wyjątkowa chwila również dla duchów lotu 401. Cudownie. Dzięki, że przyjęliście zaproszenie. Cindy i ja jesteśmy wam bezgranicznie wdzięczni, że dopuściliście nas do swojego grona. Cindy i ja coś przygotowaliśmy i teraz chcielibyśmy to odsłonić. Cudowna. Dzielnym duszom, które 29 grudnia 1972 roku połączył lot Eastern Airlines 401. Zawsze będziemy o was pamiętać. Bardzo wam dziękuję. To zaszczyt. Od teraz to również część naszego życia. Poznaliśmy duchy z Everglades. Dziękujemy za pomoc. To również nasza historia. Gdzieś tam są ludzie, którzy właśnie w tej chwili cierpią tak jak my, z powodu choroby lub wypadku. Zawsze też są ludzie, którym przydarza się katastrofa lotnicza. Wersja polska, Studio Publishing. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Piotr Borowiec.